Zachęcam do otwarcia kont demonstracyjnego i rzeczywistego, z których sam korzystam. Otwierając konta wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Andrzej Stefaniak. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Jak polska giełda podciąga od wody? Giełda, co dalej? To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. Zaczynamy. Jak polska giełda pociąga od wody? Giełda, co dalej? Ten temat będzie skupiony przede wszystkim na polskich aktywach związanych z warszawską giełdą papierów wartościowych, czyli mówiąc innymi słowami o polskich akcjach. Ponieważ jak wiemy bardzo dobitnie na tym pierwszym wykresie, który jest zamieszczany od czasu do czasu na moim kanale, wszystko, co się teraz dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, jest uzależnione od zachowania amerykańskiego dolara, czyli od euro-dolara. Naprawdę lokalne czynniki, wyniki spółek nie mają większego znaczenia. Nie mają większego znaczenia wyniki polityczne, nie ma nawet większego znaczenia ryzyko geopolityczne, które też jest wciągnięte w wycenę amerykańskiego dolara, czyli liczy się przede wszystkim to, jaka jest siła albo słabość amerykańskiego dolara. Ja osobiście daję subiektywną wagę około 80% znaczenia siły albo słabości amerykańskiego dolara względem tego, co się dzieje na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Mówiąc innymi słowami, jeżeli globalnie amerykański dolar się umacnia, to będziemy mieć do czynienia co najmniej z negatywnymi zjawiskami bądź też flautą na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ale raczej ze spadkami indeksów giełdowych. Ale gdyby się okazało, że że euro-dolar rośnie, a dolar na swoim indeksie spada, to w takiej sytuacji warszawska giełda papierów wartościowych przeżyłaby swój renesans, odrodzenie, miałaby bardzo dobry okres. Jak to jest interpretowane? Jest to związane z tym, że globalny kapitał, który szuka na świecie stopy zwrotu, w sytuacji zagrożenia ciągnie do amerykańskiego dolara, stąd też on się wtedy umacnia i kapitał jest wysysany z całego świata, zwłaszcza z rynków emerging markets i płynie do amerykańskiego dolara. I wtedy euro-dolar spada, czy też dolar indeks rośnie. Natomiast w sytuacji odwrotnej, kiedy kapitał z amerykańskiego dolara odpływa, czyli spada dolar indeks, bądź też rośnie euro-dolar, to ten kapitał, który odpływa od Wall Street, od amerykańskiego dolara, szuka na całym świecie stopy zwrotu. A rynki emerging markets, czyli m.in. warszawska giełda papierów wartościowych, daje tutaj potencjalnie największą stopę zwrotu. Nie tylko w taki sposób, że zarabiamy na wzroście cen akcji, ale dodatkowo równolegle bardzo często wtedy występuje aprecjacja, czyli umocnienie krajowej waluty. No i taki kapitał zarabia dwa razy na tym, że jest akumulowany na takich rynkach jak rynki emerging markets. No i teraz to właśnie się dzieje. Ten wykres jeszcze raz przypominam, bo on bardzo dobitnie pokazuje, że na przestrzeni ostatniego roku ta korelacja między zachowaniem euro-dolara a zachowaniem indeksu WIG20 jest wprost gigantyczna, bardzo silna i myślę, że warto się posiłkować w analizie potencjalnego dalszego zachowania giełdy papierów wartościowych tym, co się dzieje na euro-dolarze. Jeżeli będzie perspektywa na średnio, ale najlepiej na długoterminowe osłabienie amerykańskiego dolara, czyli na wzrosty euro-dolara, to bez względu na to, co się będzie działo w Polsce, jakie będą wyniki wyborów, jakie będą wyniki spółek giełdowych, nie będzie miało to żadnego znaczenia, ponieważ globalny kapitał będzie ciągnął do warszawskiej giełdy papierów wartościowych, bo będzie taka globalna zmiana nastrojów, która będzie sprzyjała rynkom emerging markets. I to się właśnie teraz dzieje. Warszawska giełda papierów wartościowych liczona przez pryzmat indeksu WIG20, jak widzimy, do swoich maksimów w styczniu wzrosła od październikowych dołków o 46%. A teraz zobaczmy, co się dzieje równolegle na innych subindeksach warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Indeks średnich spółek, czyli MWIG40, wzrósł o 32%, a indeks małych spółek SWIG80 o 28%. Natomiast sam indeks WIG wzrósł o 38%. Jako że indeks WIG20 rośnie najmocniej, jest to ewidentny dowód na to, że kapitał zagraniczny tutaj napływa do warszawskiej giełdy papierów wartościowych, to kapitał zagraniczny kreuje wydarzenia na giełdzie papierów wartościowych i prawdopodobnie tak będzie w przyszłości. Natomiast na co należy zwrócić uwagę? Zobaczmy. Od połowy stycznia mamy korektę na indeksie WIG20 i mamy korektę na indeksie WIG. Natomiast
subindeksy średnich i małych spółek już teraz wyszły nad swoje styczniowe maksima i mamy następną fazę tendencji wzrostowej. A to jest jednoznaczny dowód na to, że giełda papierów wartościowych w Polsce pociąga swoje odwody i odpowiedź na pytanie giełda co dalej jest, poza tym, że jest uzależniona od zachowania amerykańskiego dolara, to także jest sygnał na to, że inwestorzy krajowi zaczynają przystępować do zakupów polskich akcji, bo te mniejsze i małe spółki zaczynają dociągać do wyniku, który został osiągnięty przez duże spółki na indeksie WIG20. No i ten szeroki rynek teraz jest coraz bardziej sprzyjający popytowi na ryzyko i temu, żeby w kolejnych miesiącach i w kolejnych kwartałach jeszcze bardziej tendencja wzrostowa była obserwowana i żeby wrócić do tego, co się działo na giełdzie od października, jakie były ładne i bardzo imponujące wręcz wzrosty. Więc jak odpowiedź na pytanie, jak polska giełda podciąga odwody, tkwi w obserwacji subindeksów małych i średnich spółek, gdzie mamy wyjście już teraz nad styczniowe maksima i moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będziemy wkrótce testować te same styczniowe maksima na indeksie WIG20. Jak widzimy tutaj na krótkoterminowym wykresie wybijamy się górą z kanału spadkowego, przypominającą formację flagi, więc atak na styczniowe maksima powinien być tylko kwestią czasu. Jest ogromnie prawdopodobne, że będziemy także wybijać nad psychologiczny poziom 2000 punktów i gdyby tak się stało, to oczywiście byłoby to zaproszenie już do wyciągania indeksu giełdowego w okolice wieloletnich maksimów w rejonie 2300-2500 punktów. Ja osobiście spodziewam się, że właśnie tak będzie, więc jestem optymistycznie nastawiony do perspektyw giełdy papierów wartościowych. Uważam, że giełda będzie się zachowywała dobrze, a bazuje na zachowaniu amerykańskiego dolara względem euro, czyli spodziewam się wzrostów euro-dolara, nawrotu tendencji wzrostowej i dobrych konsekwencji tego dla całego świata, dla tych rynków emerging markets, więc jestem optymistą, chociaż jeszcze raz podkreślam, tak jak mówię od wielu miesięcy, 2023 rok moim zdaniem będzie rokiem polskich obligacji, generalnie rynkiem obligacji, a dopiero przyszły rok, 2024 rok, da potężną hossę na wszystkich indeksach giełdowych na całym świecie, także na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych, ponieważ giełdy będą dyskontowały potencjalne obniżki stóp procentowych i już same obniżki stóp procentowych, jako że być może obniżki stóp procentowych rozpoczną się pod koniec tego roku, więc giełda być może będzie rozpoczynała taką dynamiczną fazę wzrostową tuż przed pierwszą obniżką stóp procentowych. Myślę, że ten scenariusz, który jest zarysowywany potencjalnie przez rynek finansowy na końcówkę tego roku, jest scenariuszem bazowym i tak właśnie się stanie. Obserwujemy aprecjację, umocnienie krajowej waluty. Ostatnie dni przyniosły kolejną falę umocnienia. Nie udaje się utrzymać euro złotego nad poziomem 4,70, a to jest naprawdę dowód na to, że polskie aktywa są kupowane, złoty jest brany, jest atrakcyjny, jest szczególnie bardzo lubiany przez inwestorów zagranicznych, ponieważ inwestowanie w Polsce wiąże się z tym, że ten kapitał musi być przewalutowany na złotego, no i umocnienie złotego sprzyja temu, żeby polskie aktywa były kupowane. Bo obserwujemy podobne zjawisko na węgierskim forincie, więc to nie jest jakiś ewenement, to co się dzieje na krajowej walucie. No i obserwujemy także od wczoraj wyraźne kupno polskich obligacji. Moim zdaniem to, że nie udało się pokonać poziomu 6,60, czyli średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, oznacza, że polskie obligacje wchodzą w kolejną fazę tendencji wzrostowej, czyli wzrostu cen, a spadku rentowności. Inwestorzy liczą na to, że lutowe odczyty inflacyjne będą tworzyły swoje apogeum i że z każdym kolejnym miesiącem inflacja będzie coraz mniejszym problemem, procesy dezinflacyjne będą pogłębiane, realna stopa procentowa będzie coraz bardziej sprzyjała polskim aktywom, rozumiana w taki sposób, że są to przyszłe odczyty inflacyjne względem poziomu stóp procentowych, które są teraz do osiągnięcia i w takiej sytuacji polskie obligacje powinny być jednym z najlepszych gwiazd wzrostów w 2023 roku, więc spodziewam się powrotu wkrótce do minimów, które były w styczniu osiągane, z dużą szansą, że będą one pokonane. Czekamy teraz na decyzję banków centralnych na całym świecie,
Narodowego Banku Polskiego na raport o inflacji w Polsce, a wtedy polskie papiery powinny być szczególnie bardzo kupowane i powinniśmy być świadkami presji na to, żeby polskie obligacje wróciły do tendencji bardzo korzystnej, którą obserwujemy od października. No i drodzy Państwo, i w tym momencie zachęcam, żeby się zaznajamiać z wszystkimi raportami, z wszystkimi źródłami, które mówią nam, co się może wydarzyć z obligacjami, z rynkiem zadłużenia, i tam na dole link w opisie i link w komentarzu jest specjalny raport poświęcony temu, czy czeka nas kryzys zadłużenia. Naprawdę warto się z tym tematem zaznajomić, zdobyć wszystkie argumenty za i przeciw, a w tym materiale jest o tym, czy czeka nas kryzys zadłużenia, o inflacji, która nie ustępuje i czy będzie ustępować, no i oczywiście co dalej ze stopami procentowymi, ponieważ czeka nas wkrótce właśnie decyzja Rady Polityki Pieniężnej i warto wiedzieć więcej, jak teraz rynek oczekuje, co się może dalej wydarzyć. Przypominam, ten link do tego raportu tam na dole w opisie i link w komentarzu. No i z ciekawostek dzisiaj poznaliśmy także rezerwy Narodowego Banku Polskiego walut i złota. Okazały się, że one zbliżają się już do poziomów maksymalnych w okolicach 168 miliardów dolarów i widzimy, jak na przestrzeni ostatnich lat, a zwłaszcza od 2020 roku silnie rosną rezerwy Narodowego Banku Polskiego. Jest to też pokłosie tego, że w latach 2018-2019 Narodowy Bank Polski kupował złoto fizyczne. Złoto zostało zakupione, bo zostały powiększone te rezerwy o ponad 100%, plus oczywiście sytuacja na rachunku bieżący pozwoliła sprawić, że te rezerwy zaczęły bardzo wyraźnie puchnąć i od tego właśnie 2020 roku wprost mamy wystrzał wzrostu rezerw Narodowego Banku Polskiego. To jest bardzo dobra wiadomość, dająca stabilizację polskiemu systemowi finansowemu i oczywiście stoi to w wielkiej sprzeczności do tez, które się pojawiały pod koniec poprzedniego roku, że w marcu, czyli w momencie, kiedy teraz mówimy te słowa, czytacie Państwo i analizujecie te raporty, miało dojść do jakiegoś niepokoju związanego z negatywnymi zjawiskami w sytuacji finansowej naszego kraju. Nic takiego się nie dzieje. Polskie obligacje zachowują się wręcz odmiennie, są kupowane, a to świadczy o wielkim zaufaniu inwestorów zagranicznych do polskich aktywów i taka jest właściwa interpretacja wydarzeń, które się teraz dzieją na naszych oczach. No i teraz przejdźmy już do sytuacji międzynarodowej, ale zahaczymy jeszcze o rynki emerging markets. Na przestrzeni ostatnich lat widzimy, jak na następnym wykresie zachowywał się indeks Standard & Poor's względem indeksu rynków emerging markets i indeksu poświęconego Chinom. I był to także jeden z tych czynników, jest to kolejny dowód na to, że wzrosty amerykańskiego dolara powodowały, że kapitał płynął na Wall Street, a rynki emerging markets były zapomniane. Tutaj te wyniki są zdecydowanie najgorsze. Jest to przede wszystkim związane z ruchem na amerykańskim dolarze w skali globalnej. Kolejny ciekawy wykres pokazuje, jak zachowują się amerykańskie banki względem banków europejskich, jaka jest siła relatywna europejskich banków i to wszystko jest odniesione do indeksu europejskiego, który naprawdę pokazuje wielką premię dla europejskiego systemu bankowego, ponieważ te wyceny są bardzo dobitne. Kolejna ciekawostka. Kalendarz został podzielony w tym wypadku, w tej analizie statystycznej, na poszczególne miesiące i widzimy tutaj, że na przestrzeni ostatnich lat indeksy giełdowe w Europie zachowywały się gorzej niż indeksy na Wall Street, ale przede wszystkim w lecie. Natomiast w okresach jesienno-zimowych to spółki europejskie zachowywały się relatywnie lepiej niż spółki amerykańskie. To jest pierwszy taki raport, do którego dotarłem. Warto te wnioski przeanalizować. Na następnym wykresie widzimy, jak zachowują się rynki, ten największy indeks europejski, szeroki rynek europejski względem indeksu giełdowego we Włoszech. I tutaj widzimy bardzo dużą słabość, relatywną słabość włoskich papierów względem średniej europejskiej, liczonej przez ten indeks Eurostoxx, plus kiedy równolegle zobaczymy, że mamy nowe maksima wszechczasów na giełdzie we Francji, indeks DAX zbliża się do swoich maksimów. Giełda w Londynie także tworzy swoje nowe maksima. To pokazuje, że jest wielka słabość gospodarcza i strukturalna włoskiej gospodarki, która nie pozwala, żeby indeksy giełdowe spółek we Włoszech osiągnęły, co najmniej wyrównały te poziomy maksymalne. Warto być tego świadomym. Następny wykres,
który zawiera w sobie informacje o ostatnich danych makroekonomicznych z sugestią, że raczej europejska gospodarka uniknie recesji. Moim subiektywnym zdaniem jest to związane z tym, że ceny gazu spadły od sierpnia o prawie 80%. To oczywiście jest powód do dania oddechu europejskiej gospodarce i wygląda na to, że dane zaczynają to potwierdzać. A na następnym wykresie mamy już dodatkowo mamy indeks Standard & Poor względem tego, jak zachowują się europejskie parkiety i rynki emerging markets. Także widać słabość rynków emerging markets, a siłę Wall Street. Jeżeli zobaczymy sam indeks Standard & Poor, gdzie bardzo prosta strategia przecięcia średniej kwartalnej z średnią dla półrocza w ostatnich latach generowała bardzo pozytywne sygnały i w ostatnim czasie taki sygnał pozytywny znowu się pojawił. Być może część inwestorów zaczyna wierzyć, że rozpoczyna się następna bardzo optymistyczna faza dla indeksu Standard & Poor, a poprzednie wykresy nam pokazują, że w sytuacji, kiedy indeksy giełdowe rosną na Wall Street, ale na osłabiającym się amerykańskim dolarze, to indeksy na całym świecie zachowują się jeszcze lepiej, a najlepiej rynki emerging markets. Więc taki sygnał, który jest tutaj w tle, moim zdaniem jest jeszcze bardziej sprzyjający temu, żeby to na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych na rynkach emerging markets wystąpiła jeszcze lepsza, jeszcze mocniejsza, bardziej dynamiczna fala wzrostowa. Widzimy, jak w ostatnich dniach średnia 200-stosunkowa na wykresie dziennym obroniła się na indeksie Standard & Poor. To jest naprawdę bardzo dobra wiadomość, a powrót na poziom 4000 punktów na indeksie Standard & Poor zachęca do tego, żeby przetestować maksima, które były miesiąc temu utworzone i żeby je pokonać. Myślę, że taka powinna być tego interpretacja. Jeżeli indeks DAX pokona styczniowe maksima, wyjdziemy na nowe tegoroczne maksima, otworzy się perspektywa do ataku na maksima wszechczasów na giełdzie w Niemczech, a amerykańskie obligacje, jeżeli spadną poniżej poziomu 3,90, byłaby to następna bardzo optymistyczna wiadomość dla popytu na ryzyko. Natomiast jak widzimy, pojawiają się pierwsze optymistyczne techniczne sygnały zachęcające do oczekiwania spadku rynkowych stóp procentowych, a to także jest czynnik, który będzie sprzyjał popytowi na ryzyko. Euro-dolar dzisiaj powinien reagować na słowa prezesa Powella, ale na razie takiej reakcji nie ma. Moim zdaniem poziom 1,07 jest teraz na celowniku. Każde wyjście wyżej dałoby potencjał ku temu, żeby takie parkiety jak warszawska giełda papierów wartościowych, która teraz podciąga od wody, zachowywała się jeszcze lepiej, więc jeżeli zobaczymy euro-dolara nad poziomem 1,07, spodziewajmy się ataku i szturmu indeksu WIG20 na poziom 2000 punktów z dużą szansą, że ten poziom zostanie pokonany. Na parze dolar do jena wychodzimy dołem z klina zwyżkującego, to jest formacja teoretycznie sprzyjająca odwrócenia tendencji wzrostowej na spadkową. Obserwujemy negatywne tendencje na funcie brytyjskim, warto być tego świadomym, co się dzieje na eurofuncie brytyjskim. Na Australii obserwujemy presję na umocnienia tej waluty, to także jest sygnał, że presja globalna na ryzyko występuje. I z ciekawostek na Kanadyjczyku obserwujemy największą ilość otwartych pozycji od bardzo wielu miesięcy. Teoretycznie powinno to sprzyjać tendencjom, które teraz obserwujemy, czyli moim zdaniem będzie to sprzyjało aprecjacji kanadyjskiej waluty. Natomiast pamiętamy, że to jest waluta surowcowa, więc równolegle powinno być także umocnienie cen, czyli wzrosty cen ropy naftowej w takiej sytuacji. Kanada, południowoafrykański rand, norweska korona powinny być w czołówce walut, które będą się umacniały. Więc rynek surowcowy, patrzymy na rynek złota, ale w tym momencie mamy spadek poniżej poziomu 1840. To troszeczkę nie pasuje do tej koncepcji, która wieściła wzrosty euro-dolara, ale może być taki chwilowy ruch, chwilowa anomalia, natomiast widzimy także, że kolejne godziny przynoszą słabość ceny miedzi. Nie udaje się nawet punktowo zaatakować poziomu $9000, więc rynek surowcowy chłodzi optymistyczne nastroje, ale być może czekamy także tutaj na decyzje banków centralnych, które będą miały gigantyczne znaczenie, a przypominam, jeszcze w tym tygodniu mamy dane z rynku pracy ze Stanów Zjednoczonych i to one mogą zadecydować o losach ryzyka. I na koniec Bitcoin, gdzie niewiele się dzieje, mamy wyczekiwanie na kolejny impuls, zmienność zamiera. Po prostu zobaczymy, jak szybko rynek
zdyskontuje, przetrawi ostatnie negatywne informacje o kłopotach finansowych kolejnych instytucji związanych z rynkiem kryptowalut. Drodzy Państwo, jeszcze raz przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu, specjalny raport o tym, czy czeka nas kryzys zadłużenia, o tym, czy ten kryzys zadłużenia może mieć miejsce, o inflacji, czy ona będzie ustępować oraz o perspektywach co do stóp procentowych. Warto zdecydowanie wiedzieć więcej. Przypominam, tam na dole link w opisie i link w komentarzu. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, i widzimy się i słyszymy jutro o poranku. Wszystkiego dobrego i wielkiej dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.